Witam Was. Tak, jedziemy z kolegą zobaczyć Opla. Bo Opel ożył dzisiaj z rana cudownie. Udało się w końcu znaleźć przyczynę. Także jedziemy na razie podziękować, zobaczyć co tam się dzieje. Także żonka dzisiaj z przodu, ja dzisiaj z tyłu. Siema, ego. Nam mistrz kierownicy. Także jedziemy zobaczyć co tam się dzieje. Że dojechaliśmy, jak widzicie, Opelek już sobie śmiga, już sobie pyka i już działa, żonka zadowolona, także udało się go ogarnąć. Dobra. elektrogm.pl Elektronika samochodowa, specjalizacji Opel i teraz ja pokazuję Wam następne Opel i to. Także moi drodzy, tutaj mamy specjalistę, który po długich walkach udało mu się to ogarnąć. No i powiedz, co było przyczyną właściwie? Witam serdecznie. No cóż, no przyczynę mieliśmy przede wszystkim zwarcie i zasiędziałe przewody, jak i konektory na wtyczce od automatycznej skrzyni biegów. No tego bym się nie spodziewał, bo tam jest dosyć to dobrze zabezpieczone. Wszystko tam jest bezproblemowo, żeby się tam nawet i z wiadra wodą wylało czy coś, no to no nie spodziewałbym się takiego efektu. Pierwszy taki przypadek, bo tam są konektory dosyć dobrze zabezpieczone i przed taką wilgocią i tak dalej. Żałuję jednej rzeczy, że nie zrobiłem zdjęcia ani nie nagrałem żadnego filmiku, bo to co tam zastałem, tą wielką śnieć, to niektórzy mogą kojarzyć coś takiego jak się czasami robi na akumulatorach, na biegunach. Od akumulatora taka śnieć, jak ktoś nie poczyści tych właśnie klem i tak dalej, to się robi coś takiego. To tamta kostka to dosłownie cała w takiej jednej śniedzi była. No ale z tego co tutaj zauważyłem, jeśli mogę powiedzieć, no znaczy tam już było na filmie mówione, że ona jest po gradobiciu to raz, a drugim razem, że przeżyła na Węgrzech taką przygodę z tą wodą. No nie była to wielka woda, że tak powiedzmy jak tutaj w Polsce po powodziach czy coś, ale jednak gdzieś ta wilgoć się dostała i robiła swoje. No a przede wszystkim jeszcze ten słaby styk, nie do końca to dobrze wszystko łączyło i no i to się tak namnożyło, ta sytuacja z tą Insignią, ale na szczęście ogarnięte, no już tak się uparłem na to auto, mówię, no nie ma rzeczy niemożliwych, no. Jak tu nie odpalę, to pójdzie na części, ale się udało. No, to wielkie szczęście, że w końcu się udało dojść, ale takiego przypadku nie miałem. Nie, takiego przypadku nie, to powiem szczerze, no mieliśmy też ostatnio tutaj taką jedną Zafirę, też po powodzi, też z automatem. Było zalane wyżej jak skrzynia biegów, gdzie sterownik. Nic i sucho. I tam po prostu sucho. No, te sterowniki są naprawdę hermetyczne, dobrze zabezpieczone, ale no jak widać tutaj coś się tam wydarzyło, albo aczkolwiek nie chcę nic tam insynuować, coś mówić i tak dalej. Być może było wcześniej już coś odpinane, ktoś nie do końca zabezpieczył. Tam są w środku takie fajne malutkie gumeczki, gdzieś może coś tam podwinęło tą gumkę, dostała się woda, no i niestety tak się trafiło, nie? Ale Może być, no wiesz, tam na szczęście znalezione. Szkoda tylko, że kurczę aż pół auta przodu, wszystkiego rozdarte, progi, nie progi, no. Ale jeszcze znaleźliśmy po myszce nawet cukierki i papierki, tak jak sobie tam siedziała w aucie. Na szczęście była tyle mądra, że kabelków się nie dotknęła, tylko pobuszowała, zjadła co było w środku. Także jeszcze taką ciekawostkę Państwu powiem, że jak coś to nie zostawiacie naprawdę słodyczy w środku w aucie, w jak widać myszki i inne gryzonie lubią to. Holsy, nie holsy, cukierki, cukiereczki, co słodkiego, to myszka Wam może w środku w aucie zjeść, także lepiej nie zostawiać słodyczy wewnątrz. Ale ja myślę też, mięso to też nie jest dobrze, plankier to jest samochód. No. To znaczy zero z jedzenia. Lepiej żadnego jedzenia, dokładnie, Żadnych zgadza się. chipsów, innych różnych dziwnych rzeczy. O to chodzi, dokładnie, także najważniejsze, że auto jeździ, śmiga i chociaż i tak po odpaleniu mieliśmy przygodę, ale na szczęście okazało się, że tylko rura z intercoolera spadła, naprawione również i na miejscu, także no, za długo stała teraz, że go odzyskała moc, aż rurę zdarło z intercoolera, także, ale naprawione, przetestowane, wszystko śmiga, auto bez żadnego błędu. To Także super, jest cieszymy się bardzo. najważniejsze. Panu Marcin, dziękuję Panu bardzo za pierwszego pomoc na nasz samochód. Słuchajcie, kiedy Wy macie problemy na Wasz Opel i teraz chyba mówię dalej, To dokładnie, to tutaj
do szefa się zgłosić. No, On się z specjalizuje różnymi w przypadkami ciężkich się przypadkach. spotykamy, ciężkie przypadki, no i jak widać też również udaje się naprawić, uratować, przywrócić do żywych takie autka. No, chwała Choć Bogu. nie jest czasami łatwo, No, tylko ale to było moje wyzwanie. zawzięcie, moja upartość chyba od dziecka tak jest do tego, bo, no inny by powiedział, niech zabierają i dziękuję, do widzenia, No ale tak. no jak powiedziałem, no ja się nie poddaję, nie walczę do końca, no i ta moja taka zawzięta walka jednak do czegoś się przydaje w tej motoryzacji elektronicznej, także, No. także działa wszystko. Dobrze, to Elegancko. super. Dziękuję Ci ślicznie. Dziękuję również bardzo. Dobrze, jak macie problemy, to macie numer telefonu, w opisie też Wam wrzucę. Możecie śmiało dzwonić. i Albo umawiać. pisać maila. Albo pisać maila, jak lubicie. Także tyle na dziś. Żeby Trzymajcie tylko się. od jutra kolejki nie było. No. Żeby same Trzymajcie takie się, Ople nie pozdrawiam. przyjechały teraz. Tak jest, dokładnie. Pozdrawiam. No i my tu wracamy z kolegą, a za nami żonka już jedzie. Na razie ujechał już trochę tych kilometrów, jeszcze trochę zostało do domu. Także jedzie Opelek dzielnie. Na razie nic się nie dzieje, wygląda, że wszystko jest w porządku, super. No tam też posprawdzali, pojeździli jeszcze chwilę. Także wydaje się, że wszystko jest super. Także nic, tylko się cieszyć. No i może być, że rzeczywiście z tą wodą coś było, bo tutaj mi kolega właśnie teraz przypomniał, bo w tamtym roku jak byliśmy w Maastrichcie w Holandii, to pamiętacie na drugim kanale, tam na Żona Szamana, tam dawałem wam też film. Tam nas łapała taka dość potężna burza wtedy, z bardzo dużą ulewą, gdzie naprawdę autostrada, wszystko było zalane i my przez tą wodę żeśmy się tam przedzierali dosłownie, żeby w ogóle ujechać. I to już wtedy mogło coś tam wody najść i po prostu zaczęło to drążyć ten temat. No i teraz jeszcze to pomogło. No i wyszło jak wyszło, nie? Że po prostu to padło wszystko w końcu. No wiadomo, jak się wody gdzieś tam nazbiera, że to już później zaczyna tam śniedzieć i to wszystko, no i się popsuło w końcu. Ale grunt, że udało się znaleźć, że śmiga. Także moi drodzy, my już w domu, auto dojechało dobrze, sprawnie, nic już się złego z nim nie dzieje, także wszystko jest ok. Nawet sprawdziliśmy więcej niż trzeba było, bo zajechaliśmy do domu i okazało się, że zapomnieliśmy naszych kluczy z domu w aucie u kolegi, więc musieliśmy znowu jeszcze z domu z powrotem do kolegi jeszcze jechać, bo jeszcze klucze trzeba było odebrać nasze z domu, bo dojechaliśmy do domu. Ale zostawiliśmy klucze po prostu tam u niego w schowku na środku, zapomnieliśmy już tego wszystkiego, to już dzisiaj za dużo tego na głowie wszystkiego było. Bo i tu jeszcze remontowaliśmy dalej tą altankę, co jeszcze zobaczycie na drugim kanale, Żona Szamana, no, też tam, bo tam już dawałem 2 odcinki na ten temat. A jeszcze będzie więcej na ten temat tam, bo jeszcze będzie i czyszczenie studni. I wielka niespodzianka, która tam była w tej studni, także tam jeszcze będzie Możecie doznać szoku, jak zobaczycie, co mieliśmy w studni. To ten film za niedługo się ukaże. Cośmy tam w środku znaleźli, także ciekawie. Ale koniec końców, wszystko dobrze się udało. Samochód sprawny, także mega się cieszymy, że się to udało. No i po prostu można teraz chwilkę sobie odpocząć, bo wiecie, to tak w głowie później siedzi cały czas. I już naprawdę byliśmy tak bliziutko, żeby go już po prostu na części puścić. Tak myśleliśmy, jeszcze może 1-2 dni poczekamy gdzieś do końca tygodnia. Jakby nic z tego nie było, no to by poszedł po prostu na części. Także udało się to uratować w ostatnim momencie. Jeszcze przygodę miał ten pan też na jaździe testowej, bo jak wyruszył, żeby go tam wytestować, to jeszcze rurę dolotową rozerwało, też się przestraszył, bo to dymu wyleciało pełno ze wszystkich stron. No też ktoś grzebał wcześniej przy tej rurze, bo pokazywał nam to, że była cała już obdziabana po prostu dookoła. No i jak to ktoś grzebał, no to była już słaba tego, no i teraz auto stało też tam, no prawie, że ponad 3 tygodnie. Wcześniej też stało jeszcze, jak byliśmy w Budapeszcie, bo to też stało nieruszane w tym garażu podziemnym w Miszkolcu, też chwilę stało. No i teraz jeszcze mróz, plastik pewnie sparciał, no i na pierwszym lepszym teście od razu rurę mu jeszcze rozerwało, także no. Jeszcze miał dodatkową robotę, żeby po prostu to poskładać. No bo wiecie, no. Zawsze się musi coś wysypać. Także dobrze, że zrobił jeszcze tą jazdę testową, bo tak byśmy go odebrali i pewnie w drodze do domu nam by znowu tą rurę rozwaliło i znowu by trzeba było lawetę. Także na szczęście, że to już się tam stało i chwała Bogu, że udało mu się to jeszcze ogarnąć na szybko.
Także my dziękujemy serdecznie temu panowi, dzięki też wszystkim za rady, które podawaliście w komentarzach i tak dalej. Tyle na dziś, trzymajcie się, hej!